Cześć, z tej strony Julita i zapraszam Was dzisiaj na krótki update moich dziewiarskich projektów. Pierwszym projektem, jaki chciałabym Wam dzisiaj pokazać, są Soft Daisy Socks z tutorialu Roxany Knitted Moments. Wykonuję je z włóczki Drop Snort i mam już je na takim etapie. W zasadzie mam skończoną stopę i mogę przechodzić do robienia paluszków. Zostało mi już tylko tyle włóczki, więc na pewno, aby skończyć skarpetki, będę musiała rozpocząć nowy motek. Drugą skarpetkę mam na takim etapie. Mam skończoną cholewkę, piętę i jestem w trakcie wykonywania stopy. Skarpetki te robię z resztek włóczki Drop Snort, którą miałam w swoich zapasach. Wydawało mi się, że wystarczy mi na 2 skarpetki tych resztkowych kłębuszków, ale niestety
teraz już wiem, że na pewno mi nie wystarczy. Będę musiała rozpocząć nowy motek, bo zbliżam się tutaj do końca stopy drugiej skarpetki. No i jeszcze zostaną mi paluszki w jednej i w drugiej skarpetce, więc tej włóczki na 100% mi nie wystarczy. W ostatnim filmie wspomniałam Wam o tym, że te skarpetki będą dla mojej siostry. Myślę też już o prezentach gwiazdkowych. Myślę, że już w tym miesiącu zacznę je przygotowywać, tak żeby przed samymi świętami bardziej skupić się na dzierganiu dla siebie. Wzór tych skarpetek jest mega uroczy. Dziergając je, przypominają mi się czasy przedszkola. Gdy byłam małą dziewczynką, miałam białe rajstopy w dokładnie taki wzór. I bardzo często właśnie nosiłam je do sukienek, do spódnic, chodząc do przedszkola. Drugim uciergiem, nad którym teraz intensywnie pracuję, jest mój Perfect Basic Sweater od Lana Dani. Korpus mam już skończony. Pozostało mi tylko zamknąć oczka na dole ściągacza. Plisę dekoltu już też mam zrobioną i zaczęłam pracę nad rękawem. Po zrobieniu kilkunastu centymetrów rękawa zorientowałam się, że pod pachą wygląda to bardzo źle. Brzydko schodzą mi się oczka. Musiałam się gdzieś pomylić przy nabieraniu oczek na rękaw.
Kiepsko wygląda odejmowanie oczek przy zwężaniu rękawa, więc pruję. Przy drugim podejściu lepiej przyłożyłam się do nabierania oczek na rękaw i pod pachą ładnie mi się już wszystko schodzi. Przy odejmowaniu na zwężanie rękawa też wygląda wszystko już w porządku, więc mogę kontynuować. Rękaw mam już skończony, przynajmniej tak mi się wydawało, teraz nie jestem wcale tego taka pewna. Sweter ma być w domyśle oversize'owy, na razie jest taki ściągnięty przez warkocze, co po blokowaniu powinno się zmienić. Ale co do rękawa nie mam pewności, czy nie jest za krótki i czy po blokowaniu jeszcze się dodatkowo nie skróci, więc raczej będę go wydłużać o dotąd. Pierwszy rękaw wydłużyłam, zamknęłam również na nim oczka. Bardzo mi się podoba to zamknięcie. Tutaj z ściągacza 3×2 przeszłam na ściągacz 1×1 i zamknęłam włoskim zamykaniem oczek. I chyba bardziej mi się to zamknięcie podoba niż to, którego użyłam na plisie dekoltu.
Zobaczymy, być może przerobię zamknięcie plisy dekoltu. Zaczęłam też już drugi rękaw, mam już kilka centymetrów. No i po zrobieniu drugiego rękawa zostanie mi jeszcze tylko zamknięcie dołu i ewentualne przerobienie zamknięcia plisy dekoltu. Jeszcze kilka centymetrów warkoczy, ściągacz i drugi rękaw zejdzie z drutów.
Po zamknięciu oczek na palcach pierwszej skarpetki mogę zabierać się za palce drugiej skarpetce i zablokowanie. Po blokowaniu i wysuszeniu wyglądają pięknie. Jestem z nich bardzo zadowolona i myślę, że mojej siostrze też bardzo się spodobają. Do blokowania swoich skarpet używam akrylowych blokerów od Kokonków. Sprawdzają mi się one najlepiej. Co prawda po zakupie miały dosyć ostre krawędzie, które musiałam przypiłować pilnikiem, ale po tym zabiegu jest już z nimi wszystko ok i sprawdzają mi się rewelacyjnie. Te, które mam w tej chwili, to jest rozmiar 37-39 i planuję kupić sobie jeszcze w większym i w mniejszym rozmiarze. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie go do końca. Zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, pozostawienia komentarza i lajka pod filmem i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!